Cześć, dzień dobry, witamy wszystkich menadżerów Gatto Pozioma. Siema. Słuchajcie, magazyn 4341. W magazynie, w programie odniesiemy się do generalnie zmian, jakie planujemy wdrożyć, do też zagadnień, tematów, które wy poruszacie na czacie, tak żeby pewne rzeczy wyjaśnić, uściślić. No i ogólnie pogadanka o tym, co tam, jak tam, że tak powiem, dzieje się w różnego rodzaju meczach ligowych. Ja też mam dzisiaj takich parę zagadnień, które podrzucę, które sobie omówimy. A tymczasem, słuchajcie, prośba o subskrypcję, o lajki, o udostępnienia. Tu mam nawet taki podpunkt zapisany w dzisiejszym magazynie, że to nam pomaga, robi większe zasięgi, więc możecie nam też pomóc w promowaniu po prostu gry Speedway Manager. Także oczywiście tym, którzy nas oglądają, którzy są aktywni, bardzo im oczywiście dziękujemy. Dobra, to przejdźmy może do tematu, od którego chcieliśmy zacząć, a w zasadzie tutaj Pozioma chciałeś zacząć od statystyk. Takie dwie, można powiedzieć, czy tam kilka ciekawostek związanych z grą, jeżeli chodzi o was, o graczy, o to, no właśnie, ile czasu spędzacie, jak to wygląda. No to słucham Cię, Pozioma. Znaczy to się dobrze łączy generalnie z tym, co powiedziałeś, bo jakby subskrypcje, lajki i tak dalej, natomiast no my we dwóch niestety nie jesteśmy w stanie szerzyć Speedway Managera na całym świecie, więc fajnie by było, jakbyście jeszcze mocniej, jeszcze bardziej aktywnie pomagali nam to robić. Ale dobra, co do kwestii tych statystyk, to tak bardziej zajawkowo, bo dawno nic z tego tematu nie było. Nie mamy planszy z powracającymi, czy z zaangażowaniem pierwszą? No to mamy planszę z powracającymi. Tak, no to mamy tutaj, tak jak widzicie, na przestrzeni ostatnich 30 dni, a w zasadzie uściślając to od 6 września do 5 października, to jest wykres. Na przestrzeni tego okresu powróciło do nas 1100, tam dokładnie chyba 42 graczy, bo tutaj mamy zaokrąglenie do setek, którzy wzięli udział w 2 sesjach i więcej oczywiście, jeżeli chodzi o samą domenę speedwaymanager.pl. Jeżeli chodzi o samych nowych użytkowników na przestrzeni tego miesiąca, to jest 3800, więc jak widzicie, użytkowników mamy dość sporo, wejść mamy dość sporo, natomiast no niestety nie zostają w grze, pewnie większość myśli, że jest to zręcznościówka. Tak mi się wydaje bynajmniej, bo tam trafiło się parę takich nawet do mnie prywatnych wiadomości, gdzie jak w to grać, i nawet widziałem, że na czacie ktoś tam wesoło napisał, że W do przodu, S do tyłu i A i D się skręca w lewo w prawo. Także być może było tym spowodowane, ale tak, jest nas powiedzmy standardowo logujących się w pierwszy dzień sezonu ponad 300 osób. Wiadomo, że na przestrzeni tych pierwszych dni dobijają kolejne i faktycznie tam na przestrzeni 7 do 14 dni już dobijamy do około 500-600 osób, a na przestrzeni 30 jest to ponad 1000, więc są też ludzie, którzy grają zajawkowo, którzy wchodzą pewnie na mecz 2-3 i to wszystko, być może nie mają więcej czasu. Ciężko tutaj stwierdzić. A jaki to jest trend, jeżeli chodzi o powracających graczy? Znaczy w tym momencie troszeczkę tam zaczęliśmy rosnąć. Przyrost do ostatniego miesiąca jest około chyba tam 12%, jeżeli dobrze pamiętam. Na pewno więcej, powyżej 10, ale czy to było tam 11 czy 12 już nie pamiętam. Jeżeli chodzi o nowych użytkowników, no to powiedzmy, że w granicach między 3,5 a 4,5 tysiąca nowych użytkowników z miesiąca na miesiąc, czyli 30 dni do 30 dni. Tak się wahamy. Wiadomo, że też były wakacje, gdzieś tam teraz wchodzimy ten sezon pożużlowy, więc zapewne tych użytkowników będzie więcej, no ale to też bardzo duża, że tak powiem, będzie wasza zasługa, aby jak najwięcej z tych nowych użytkowników zostało w grze i żebyście też im pomagali, bo my z Damianem nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich. Okej, dobra, no to przejdźmy sobie teraz do średniego czasu zaangażowania. Tutaj jest 31 minut, sesję 6. To co to znaczy? Znaczy tak, tu mamy na 6 sesji na danego użytkownika, użytkownik, czyli gracz spędza 31 minut, czyli średnio na sesję to jest tam powyżej 5 minut, przepraszam, na użytkownika. No i wiadomo, tutaj gdzie widzicie ten pik w okolicach tam 8 września, to jest pierwszy dzień sezonu i te 31 minut tutaj nam się wybija. No i regularnie w okolicach 10-12 minut każdy z użytkowników spędza dziennie w grze. Tu też można zauważyć, że w momencie, kiedy mamy ligi seniorskie, czyli poniedziałki, środy i piątki, tych wejść jest zdecydowanie więcej i ten czas jest dłuższy. Natomiast wtorki, czwartki, no i weekendy, no jak wiadomo,
czas dla rodziny i pewnie na jakieś tam swoje prywatne obowiązki mniej jesteśmy w grze. Ale to ja nawet zauważyłem to po sobie. W zasadzie w weekendy to należy się tylko zalogować, aby zrobić odnowę biologiczną, jeżeli chodzi o zawodników, którzy jeżdżą w parach, ewentualnie tych zawodników w parach zmienić i to pewnie wszystko. Ja o tym też wspominam, warto o tym pamiętać, że no wiadomo, że zawodnicy w Speedway Manager najlepiej rozwijają się, najbardziej optymalnie rozwijają się w momencie, no, kiedy jednak przystępują do zawodów bez zmęczenia, czyli ta odnowa jest istotna. Tak naprawdę, zwłaszcza, że tych turniejów par jest tam po kilka, nie, 5-6 w danym dniu weekendowym. No dobra, jakby reasumując, tak jak powiedziałeś, tam lekko sobie rośniemy, 12% na plusie, natomiast jeśli chodzi o to, czy to z jaką dynamiką to będzie tak naprawdę przyrastać, no to inaczej. Raz na czas na pewno Wam taką informację po prostu wrzucimy, natomiast wygląda wszystko ok. Znaczy, Dobra. no to jeszcze raz tu, żeby to wybrzmiało, no systematycznie w sezon dany gra między 500 a 600 osób, więc myślę, że w tym momencie, jeżeli chodzi o gry menadżerskie, nawet z takiego naszego rodzimego podwórka, tym bardziej żużlowe, to jesteśmy najwięksi na pewno. Okej. Dobra, to słuchaj, to zacznę od zagadnień, które pojawiły się ostatnio na czacie. W zasadzie to, słuchajcie, przy tej okazji od tego rozpocznę. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w Speedway Manager. Mam tutaj na myśli tych, którzy zakupują speedcoiny, no i co za tym idzie, wymieniają to potem na konta premium czy konta supporter. Jedna z takich rzeczy prosta, która się pojawiła, to czy można byłoby dodać opcję na przykład przy koncie premium zakup półroczny albo roczny. Nie jest to problemem, w zasadzie możemy dodać, bo to będzie tam 180 i 360 dni. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę też na to, bo być może ktoś tego nie wie, że u nas jest to tak ustawione, jeżeli chodzi o datę zakończenia premium czy supportera, może inaczej. Jeżeli mam wykupionego dzisiaj, kupiłem sobie premium na 90 dni i od razu chcę kupić na kolejne 90, no to data liczy się od momentu, no, kiedy mi się kończy konto premium, tak? Czyli w zasadzie ja sobie wydłużam o te kolejne miesiące, czy to konto premium, czy konto supporter. Bez obawy nie ma tak, że na przykład jeżeli kupiłem dzisiaj supportera i jutro będę chciał znowu go kupić, to nie wiem, będzie mi się liczyło od daty zakupu. No nie, no generalnie jest to od daty, kiedy się kończy, więc no można w taki sposób sobie, powiem tak obrazowo, naklikać do przodu. Ja tutaj specjalnie właśnie wrzuciłem ze swojego konta, naklikałem do przodu, a więc premium mam do 29 lipca, a supportera do 30 stycznia 2026 roku. No więc można to w taki sposób też rozwiązać, ale oczywiście tą opcję bierzemy pod uwagę i jeżeli i nie ma problemu, żeby to dodać do sklepu. To taka moja uwaga na dzień dobry. Teraz wiesz co, zanotowałem sobie też taką kwestię związaną z siłą i wytrzymałością, że ona spada u zawodników, którzy nawet mają dobite do 100%. No bo spada, prawda, pozioma? Tak, no spada, no oczywiście, że spada. No, jeżeli nie jest trenowany, albo ma kontuzję, albo nie jeździ, no to spada. To jakby chyba prosta sprawa tutaj. No tak jak w realu można powiedzieć, dokładnie, czyli bez względu na to, czy to jest, nie wiem, kontuzja na przykład zawodnika i on nie bierze udziału w treningu ogólnorozwojowym, czyli poniedziałki, środy, piątki, no to wtedy, jeżeli pewnie 2 takie treningi opuści, to możecie zauważyć tą różnicę, że zamiast 100% ma 99, 98 i tak dalej. Natomiast oczywiście to przyrasta w momencie, kiedy zawodnik wraca do treningów, no więc warto na to zwracać uwagę. Też w przypadku raportów treningowych, nie? Jeżeli mam już dobite na 100% danego zawodnika, jeśli chodzi o siłę, wytrzymałość i refleks, bo taka uwaga, tylko te 3 parametry jakby spadają w momencie, kiedy zawodnik nie trenuje, prawda? Z powodu na przykład kontuzji, tak? Technik nigdy nie utraci, waleczność i koncentracja tych zawodnikom spada po ukończeniu 33 roku życia i to też nie zawsze, ale możecie zauważyć wtedy u tych starszych zawodników, że tam o 1 punkt spada, powiedzmy sobie, co sezon czy co 2 sezony, więc to jest ten parametr, który też ulega zmianie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tą siłę, wytrzymałość, refleks, jeżeli sprawdzacie sobie raporty treningowe, mamy zawodnika dobitego na 100%, to zauważcie, że co któryś trening na przykład on ma przyrost, ten dany zawodnik ma przyrost na poziomie 0, a czasem ma tam 0, i tam tysięczne są podane, prawda? Czyli jak miał 0, no to znaczy się, że tam jest dobity na full, a jeżeli no generalnie tam
pojawiają się przyrosty, no to znaczy się, że te wartości tysięczne w zasadzie tej siły czy wytrzymałości ulegają zmianie. To myślę, że chyba temat jest tutaj jasny, wyczerpany. No i w takiej sytuacji warto by się było zastanowić, tutaj podrzucę dla tych, którzy oglądają, bo myślę, że dla nich to będzie trafna uwaga, warto by się zastanowić, czy obciążenia treningowe na 100% będą potrzebne w takim wypadku. Nie? No, warto by się było zastanowić. No ja stawiałem przede wszystkim na obciążenia, na 100% obciążenia treningowe, więc to tak, no, ale to robiłem ja, no korygowałem w momencie Ja nie. na przykład, kiedy zawodnik gorzej jeździł. Słucham? Tak, tak. Znaczy nie, ja mówię, że ja w momencie, kiedy zauważyłem taką zależność, ale to też nie chcę tutaj podawać konkretnych przedziałów, ale zauważyłem taką zależność, że nie warto trzymać na 100% w momencie, kiedy te przyrosty są niskie. Nawet w momencie, kiedy one spadną o połowę. Nie wiem, jeszcze do tego nie doszliśmy, czy aż jest to tak wpływające na jego jazdę później, bo niestety później już nie miałem możliwości sprawdzenia tego, ale wydaje mi się, że ma to znaczenie. Okej, dobra, no to zarzuciłeś temat, Do rozkminy. będziemy się temu przyglądać, jasne. Pojawiły się, a propos raportów treningowych, pojawiła się taka propozycja, czy można by było, aby raporty treningowe pojawiały się po treningu punktowanym, czyli wtedy, kiedy zawodnicy jeżdżą na torze. Znaczy, co do zasady, pewnie nie byłoby, znaczy nie wiem, czy to będzie problem, czy też nie. Jakby tutaj zarzucimy to pytanie i będziemy mieć odpowiedź. Na razie tam programista mużdży nad kilkoma innymi rzeczami, o czym też pewnie powiemy. Natomiast no, na treningu punktowanym, czy w trakcie meczu, nie, turniejów par, u danego zawodnika rosną techniki, prawda? Te przyrosty możemy zauważyć na treningach, które mamy na torze, wtorki, czwartki, soboty, ale po meczach też to przyrasta, tak jak i doświadczenie zawodnika na poszczególnych torach. Natomiast o ile, to jest dobre pytanie, bo nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to są takie same przyrosty jak na treningu na torze, czy też inne. No więc to jest do sprawdzenia. Jeśli będzie to sprawa, powiedzmy, prosta i dla Was przydatna, no to spoko, zrobimy. Jeśli to będzie no, trochę bardziej skomplikowane, to na razie nie, to odłożymy to po prostu w czasie. Ale pomysł fajny, pomysł fajny. Ale pomysł jest spoko. Pojawił się tutaj, było zapytanie, pamiętam Jospen na czacie, ale tu już odpisałeś, że Tak, żeby zwiększyć ilość adeptów dla kont Premium Supporter do 12. Generalnie zakładamy, że to nie będzie problem, też programista ma tam to zarzucone, więc jeżeli się wszystko uda, no to od nowego sezonu ta ilość będzie zwiększona. Natomiast jakby faktycznie standardowo jest tak, że jeśli ktoś ma darmowe konto, może mieć maksymalnie bodaj 8 zawodników, a jak masz konto Premium Supporter, obecnie można mieć 10 adeptów, no a jeżeli tutaj ta zmiana wejdzie, no to będzie można mieć ich 12. Także tutaj też temat powinien być załatwiony. Co jeszcze sobie tutaj zanotowałem? A mianowicie... Czy mieliśmy, mogę wrzucić? Dawaj. Znaczy, bo jeszcze temat licytacji zawodnika na transferach, w sensie tego czasu, który powinien być widoczny. Żeby się pojawiał czas, jaki Tak. pozostał do licytacji, do końca licytacji. Tak. No czas albo ogólnie kiedy licytacja się kończy, nie? Jeżeli Wam jest to potrzebne faktycznie, to dajcie znać. Ja osobiście uważam, że powinno coś takiego być. Natomiast pytanie, bo być może jest jakieś tylko wąskie grono graczy, na którym na tym zależy, a reszcie nie do końca, więc warto wtedy te siły przekierować. Znaczy, wydaje mi się, że wiesz co, to pokazanie daty jest fajną rzeczą, właśnie a propos tutaj transferów, modułu transferów, to oprócz tego właśnie myślę, że data, jakby czas do końca licytacji to jest fajna sprawa i tutaj jak najbardziej można to dodać. Podobnie jak, wiecie co, chcielibyśmy jeszcze, żeby w historii transferów, no właśnie pojawiała się opcja, czy to jest transfer definitywny, czy to jest wypożyczenie, Tak, no a to także opcja filtrowania po cenie, po cenie zakupu, bo tego tu po prostu nie ma, brakuje, więc no takie mamy tu pomysły zapisane do tego, żeby to zrobić. Czekaj, jeszcze jak jesteśmy przy tych transferach, bo jakby nie było feedbacku żadnego od Was. Chcecie zwiększony ten limit transferowy powyżej 50 milionów, czy nie? Bo jakby rozmawialiśmy o tym, ale nikt o tym nic nie napisał i w zasadzie nie wiem, czy jakby Pojawiło się takie pytanie, to znaczy wiesz co, myśmy też tam mieli limity nałożone z jakiegoś powodu, więc znaczy temat Ja jest wiem, ale otwarty. ty wiesz, ale tym grającym już tam od roku czasu, czy tam od tam powiedzmy któregoś tam, już nie pamiętam kiedy to się zmienia dokładnie, ten limit się zwiększa, ale tym, którzy już są powyżej roku, to na pewno myślę, że warto zwiększyć te limity, przynajmniej z mojego punktu widzenia, natomiast mówię, nikt nie podniósł dalej tego tematu,
Więc nie wiem jak... To zobaczymy, będą zawodnicy pewnie być może licytowani po 150-200 milionów, nie? To też tak Dokładnie. odbiegamy od realu. No ale dobra, to temat, który jest też otwarty, więc zwrócimy na niego Jesteśmy w uwagę. grze. Tak. Jesteśmy w grze. Natomiast słuchajcie, tutaj od razu wrzucę, bo jakby 3 takie rzeczy, które się pojawią od nowego sezonu, chcielibyśmy, żeby się to pojawiło, to te wartości, o których mówiliśmy, czyli tak, prędkość podczas biegów, żeby w tabeli biegów dodatkowo pojawiała się prędkość, z jaką jechał dany zawodnik. Maksymalna, w danym biegu. żeby była Maksymalna, jasność. tak. No też wiadomym jest, że maksymalna prędkość, ja nie wiem jak one tam wyglądają, ale niekoniecznie maksymalna prędkość będzie oznaczała, że będzie to prędkość najszybszego zawodnika. Nie? To Tak, może być tak. tak, że pierwsze miejsce zajmie zawodnik, który miał tam 3. prędkość, nie? Co też jest jakby zgodne z realem. Zobaczymy. Natomiast ta wartość, po co ona będzie pokazana? Ano po to, żeby właśnie to będzie trochę też powiązane z tym, jak dany zawodnik nasz jeździ na poszczególnych torach, ale także jak się ma tam jego współczynnik BMI, który też Wam chcemy pokazać, tak? No bo te współczynniki BMI, które są u zawodników, czego nie widać, chodzi o konkretne wartości, no one się odnoszą do realu tak naprawdę, nie? Czyli tak jak jest w rzeczywistości, w naszym życiu codziennym to BMI, tak samo jest i w Speedway Manager. I teraz, no bo też padło do mnie takie pytanie, że no z drugiej strony, co mi to daje, jeżeli ja nie będę mógł wpływać jako menadżer, tak, na BMI danego zawodnika? No faktycznie nie będę mógł wpływać, nie? Nie. Ale wartość jest pokazana po to, no żebyście Wy mogli sobie dobrać najbardziej optymalnych zawodników do swojego składu. No bo to BMI będzie różne, tak? U jednego będzie tam, nie wiem, 28, u drugiego 24 i tak dalej. No więc warto to obserwować. Ja sobie to przeliczałem, jakiś mam tam wniosek z tego tytułu, czy właśnie, no bo no trzeba ustrzelić to jak najbardziej prawidłowe BMI. To tak jak Znaczy jest... to jak mówiłeś już to, że jest kilka tych przedziałów, nie? W tych Tak. BMI. Nie jest jeden, jest ich kilka. I ani najwyższe, ani najniższe nie jest najlepszym. Jakby Dokładnie. tutaj... Natomiast generalnie rzecz biorąc, tym, którzy zwracają uwagę, analizują, dobierają odpowiednio zawodników, no to będzie taka, myślę, że bardzo przydatna dana. Ale poczekaj, jeszcze co do tego, że nie mamy na to wpływu, no jakby w realnym życiu też nie ma trener wpływu na to, czy któryś z zawodników nie pojedzie do Maka przez 3 dni z rzędu i się nie naje. Dość mocno Big Maców na przykład. To znaczy, wiesz co, no w dzisiejszym sporcie pojawia się taka coraz bardziej popularne stanowisko w sztabie szkoleniowym jak dietetyk. Nawet chyba wczoraj o tym gadaliśmy, co by było, jakbyśmy dietetyka dołożyli do Speedway Manager. To jest, wiecie, melodia przyszłości, no ale na coś takiego wpadliśmy, że można by było wtedy w jakiś sposób na to BMI wpływać. No nie wiem, zobaczymy. Na razie chcemy tą wartość pokazać, też sami ocenicie, czy będzie przydatna. Natomiast w mojej ocenie, czy w naszej ocenie raczej tak. No i pogoda, tak? Te 4 pogody, żeby się pojawiały, więc to będzie ta trzecia rzecz, która się pojawi. Na pewno, znaczy mam nadzieję, że od nowego sezonu. Natomiast no to są takie wartości, słuchajcie, bardziej dla celów analitycznych i statystycznych, tak? Żeby wyciągać jeszcze dodatkowe wnioski właśnie, dlaczego nasi zawodnicy jeżdżą tak, a nie inaczej w poszczególnych meczach na danej pogodzie, na danym torze. Znaczy chcielibyśmy, żebyście po prostu lepiej zrozumieli to, o co chodzi w grze Speedway Manager. Tak w dużym skrócie. Dokładnie tak. No dzięki temu, wiesz, więcej tych danych będzie, więc łatwiej będzie pewne rzeczy po prostu rozczytywać tak naprawdę. Nie? Tak, tak. Tylko pamiętajcie, że je trzeba analizować, tak? To nie jest tak, że my je pokażemy i jeżeli wy nie będziecie na nie zerkać, nie będziecie ich sprawdzać, nie będziecie patrzeć na to i dobierać faktycznie dalej dzięki tym danym zawodników, albo ich odrzucać, to nic nie wniesie do waszej rozgrywki, nie? Dobra, słuchajcie, to tutaj zrobię, a propos tych zmian, to taką kropkę, bo jeszcze powiemy sobie później, w późniejszej części, co ewentualnie planujemy, albo na co byśmy jeszcze chcieli tutaj dorzucić z takich właśnie kwestii statystycznych i tak dalej. Natomiast słuchaj, ja tutaj zarzucę, zwróciłem sobie uwagę na, a propos meczu, taktyki, ustawiania par. Akurat zwróciłem uwagę na mecz, to był bodaj Rykowisko Holiday Club albo Holiday Club Rykowisko. I właśnie na to, jak ustawił Black Boy skład na ten mecz. I zwróciłem uwagę, że pod 10 i pod 12, czyli teoretycznie doparowi, no to były dość mocne nazwiska. No więc zakładam, że właśnie menadżer tutaj postawił, aby pod 10 i pod 12 był mocny, nie wiem, czy prowadzący, czy dobrze wyszkolony technicznie zawodnik. No summa summarum dało to, czy daje to rezultat.
no pozioma, jakiś komentarz do tego, czy ty tak robiłeś, czy się raczej skupiałeś na tym, żeby tych najlepszych kozaków mieć pod tymi numerami 1-3 powiedzmy, czyli tam, gdzie są zawodnicy prowadzący parę. Znaczy szczerze, jak mam, ja robiłem 1-3-5, nie, to jakby to, chociaż to też różnie bywało, bo to zależy też na kogo jechałem i tak dalej, jak ile tam tych sparingów zrobiłem, jakie wyciągałem wnioski, bo tak naprawdę z każdym przeciwnikiem można było to robić inaczej, a i tak można było być zaskoczonym na meczu. Natomiast no, tu faktycznie 10, 12 to są dobre numery, jeżeli chodzi o strzały właśnie z takimi wynikami, jak widać 13-11, tutaj dwie dwucyfrówki. No ale to nie jest sposób jedyny, jakim można osiągać dobre wyniki, nie? To też pokazuje, że Cynek chyba nie był na to przygotowany. No właśnie zastanawiam się, czy Blackboy się ustawił pod przeciwnika, bo jeżeli ja bym dawał, albo dawałem kogoś mocnego pod dwójkę, albo pod 14, znaczy pod, no dobra, już teraz niech będzie pod dwójkę, albo pod czwórkę, to raczej robiłem to ustawiając skład pod przeciwnika. Zakładając na przykład, że stawiam na jedynce słabego zawodnika, bo on nie będzie miał szans i nie spodziewam się, że on będzie dobrze punktował, tak? Ale ten zawodnik już pod dwójką może zrobić różnicę na przykład, nie? Dobra, to taka moja jedna z uwag. Kolejna uwaga to i temat, który bym tutaj chciał poruszyć, no bo nie da się ukryć, że Mentowski Częstochowa, można powiedzieć dość, ja wiem czy niespodziewanie, no ale generalnie liderują pierwszej lidze. Olo naprawdę jest tuż, tak naprawdę wita się w zagrodzie z gąską. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy. W Speedway Manager jest wiele rzeczy możliwych, ale popatrzyłem sobie na skład Mentowsków Częstochowa, popatrzyłem na to jak parę ustawiał właśnie Olo. Zacząłem patrzeć, no wiadomo, po zawodnikach, po cechach, waleczność, koncentracja, jak to jest dobrane. I taką pierwszą ciekawostkę Ci w ogóle wrzucę, bo bardzo często Olo widzę, że w biegu 15, czyli w biegu nominowanym, gdzie też mówiliśmy, że warto postawić na tych samych zawodników, nie? Że można złapać, nie? Tak powiedzmy sobie taką dobrą parę na ten bieg 15. No i teraz słuchaj, na 11 meczy, na 11 meczyków, no zgadnij pozioma proszę, bo pewnie tego nie sprawdzałeś. Nie wiem, nie. Ile razy Olo, czyli Mentowski Częstochowa wygrały bieg 15? To mam 11. Powiem Ci rzecz taką, że o ile się nie mylę, to tylko raz Olo wygrał bieg Tylko raz? 15. Tylko raz. Może 2 albo 3 razy zremisował, poza tym przegrywa. Ale to znowu pokazuje, że nawet jeżeli przegrał 1-5, taki miał mecz, który wygrał na wyjeździe, to on już do biegu 14 miał zapewnione zwycięstwo. I No właśnie to zauważyłem, miałem powiedzieć, że często, gęsto Olo do biegu 14 w zasadzie ma załatwiony mecz. Tu nawet ostatni pojedynek, który miał właśnie z Węglim, bardzo zacięty mecz. No, Warto zajebisty, sobie prześledzić zajebisty. ten pojedynek. Bieg 14 wygrywają właśnie Mentowski 5-1, no i 45-39 przed biegiem 15. Załatwiona sprawa, nie? Ale to w ogóle, poczekaj, bo Dawaj. ja chciałem tutaj zwrócić uwagę, bo być może się mylę oczywiście, natomiast ja dawno nie widziałem takiego wyniku, żeby w biegu 13-14 padało po 5-1, a w 15 2-4. To gdzieś tam chyba łamie tą zasadę tej powtarzalności wyników, o której tam chyba z pół roku czy rok temu żeśmy mocno odbijali tą piłeczkę, bo ja naprawdę nie pamiętam, żeby bieg 13-14 kończyły się 2 razy po 5-1. Słuchaj, ale no właśnie, bo tutaj nawet wiesz, należy jeszcze dodać, że po 12 biegu Olo przegrywał 35-37. Dopiero w biegu 13 wygrywa 5-1, w biegu 14. No i teraz tak. Oczywiście jakby co podpytuje, tak, Ola, czy w ogóle menadżerów, co mogło wpłynąć na wynik, dlaczego tak, a nie inaczej. Olo mi napisał, pewnie jeszcze do części tych wypowiedzi się odniesiemy w magazynie na koniec sezonu, ale wrzucił taką ciekawą rzecz, że do tego meczu z Węglim przygotowywał się już dzień wcześniej, a w zasadzie przez 2 dni, jak to napisał, zrobił 3 miliony sparingów i przetestował 2 miliony ustawień. No i teraz pytanie, czy to mu dało taki rezultat, wyciągnął z tego odpowiednie wnioski, czy też nie. Natomiast no zakładam, że skoro robi taką ilość sparingów, no to musi mu to przynosić rezultat i przynosić korzyści. Wiem, że Ty dużo sparowałeś też, nie? Swego czasu. No więc jakie Ty wnioski wyciągałeś? Czy Ci się te sparingi potem przekładały na sytuację w meczu, czy nie? Znaczy ja uważam, że się przekładały. Zdecydowanie tak. To jest pytanie też, bo wiesz, testować można różne sposoby, tak? Możesz
testować to względem ustawienia składu, możesz testować to względem, czyli jakby dobierania par, testować pod 6, 7 słabszego, mocniejszego juniora i tutaj ustawienia też różne w zależności od tego, czy jedziemy na wyjeździe, czy w domu, ale możesz też to testować pod kątem ustawień taktycznych, tak, bo takie też mamy, więc jakby tutaj konieczność zrobienia wielu sparingów wymagała sprawdzenia wszystkich możliwych aspektów. No może nie wszystkich, ale przynajmniej na tyle, na ile było mi to dane. Więc to też jest kwestia tego, no jak to poustawiasz sobie. Pytanie też, na jakiej nawierzchni chcesz jechać. Czy jedziesz na swojej ulubionej, czy też nie. Czy robisz sparingi na tej nawierzchni, z którą będziesz jechał u swojego rywala, czy też nie. I jakby tutaj pytanie też o pogodę, bo możemy robić sparingi na przykład. Dajmy na to, jedziemy do rywala, gdzie będzie słonecznie, a na przykład robimy sobie sparingi u kogoś, kto jest na, nie wiem, na pogodzie deszczowej, tak? I to też już jakby na samym wejściu łamie nam odzorowanie ewentualne tego meczu, który potencjalnie będzie odbywany. Także tu to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. No. Tak, Ale robiłem tak. tu jest jeszcze taki temat, który się nieraz przewija w tym meczu, akurat znowu na przykładzie tego meczu. Marceli Koleśniak, to jest junior pod 14, czyli teoretycznie pod trudniejszym numerem, robi 11 punktów w 4 biegach. Dzień konia. Z czego 3 razy jedzie faktycznie pod rekord toru. No właśnie, dzień konia, bo jak sobie zwróciłem uwagę, to mocniejszym juniorem jest Colin McRae, który akurat w tym meczu Zero. przywiózł całe 0. Dokładnie tak. No więc znowu pytanie, czy nie wiem, pewnie Olo tego nie zdradzi, ale czy tutaj, nie wiem, zmieniał w trakcie meczu tą taktykę, czy tu gdzieś żonglował motorami, czy miał to w jakiś sposób wcześniej sprawdzone, albo miał jakiś wniosek po sparingach. No summa summarum Marceli Koleśniak miał pewnie też dzień konia, czyli tą dyspozycję na mega plus, no i wykręcił taki, a nie inny rezultat. No ciekawa sprawa. A Koleśniak ma Graversena ulubionego i jechał na Graversenie też. No ciekawe. Normalna nawierzchnia, tutaj też normalna nawierzchnia. No pewnie może kiedyś się z nami tym podzieli. No tak, natomiast no, będę podpytywał. W każdym bądź razie słuchajcie, jaki wniosek. No trzeba się też do meczu czasem przygotować. Jeżeli mamy mecz, ja powiem teraz trochę ze swoich doświadczeń związanych ze sparingami. Pewnie, że raz na czas mi sparing po prostu kompletnie, nie wiem, no wprowadził większy zamęt niż tak na dobrą sprawę jakikolwiek pozytyw, jeżeli chodzi potem to, co się wydarzyło w meczu, ale też nie wiem właśnie, czy sparowałem, jak sparowałem, znaczy jak był przeciwnik przygotowany do tego sparingu. Natomiast to do zasady jakby ja sprawdzałem faktycznie z jednej strony to, jak dana drużyna moja, znaczy mój przeciwnik będzie ustawiony, czy on często miesza pary, czy też nie. W związku z tym no, starałem się dobrać swój skład w taki sposób, żeby jak najbardziej był on optymalny. Przewidywałem, który bieg mogę wygrać, który bieg mogę przegrać, ewentualnie gdzie zrobić rezerwę taktyczną. No więc słuchajcie, no jakby zachęcamy, polecamy. Te sparingi faktycznie mogą dać pewne wnioski, mogą pomóc w przygotowaniu do meczu, mogą też kompletnie nas zmylić, no ale to już no takie ryzyko bym powiedział. Ale przeciwnik też może nas zmylić, nie? Ja miałem na przykład taką tendencję, ja wiem, bo jak ze mną z kolei robili sparingi moi przeciwnicy, to ja miałem taką tendencję, że ja w ogóle nie miałem zawodników ze swojego toru, z ulubionej nawierzchni. Tam Kozini chyba miał taki problem, czy ktoś, już nie pamiętam teraz. I ja tak naprawdę nie mogłem jeździć na mojej rodzimej nawierzchni mojego stadionu, bo musiałem jak gdyby dysponować zawodników, którzy byli z innej nawierzchni i tym samym zmieniałem nawierzchnię tak naprawdę zawsze przed 16. I czasami dzięki temu też łapałem moich przeciwników na to, bo widziałem, że byli nieprzygotowani, bo na przykład mieli w swoim składzie zawodników na tą nawierzchnię, na którą ja ustawiłem, a desygnowali do pierwszego składu całkowicie innych, nie? Bo sparingi na przykład robiłem specjalnie na innej nawierzchni. No ale tu już mówimy o takich, wiesz, niuansach, powiedzmy, jakichś tam szatniowych. A powiedz mi właśnie, jak sobie radziłeś z nawierzchnią, bo też tutaj jest kilku menadżerów, nawet takich w topie, którzy no mają ten skład zbudowany z kolei z zawodników, którzy mają różne nawierzchnie ulubione, tam grząska, twarda, czasem normalna, tak, a na przykład ta wiodąca nawierzchnia jest twarda. Ty też tak miałeś, nie? Tak, no tak, właśnie i bałeś się, jakby na co stawiałeś? Dlaczego stawiałeś na taką albo inną nawierzchnię? Jakby, nie wiem, czy Znaczy ja z reguły robiłem na przekór przeciwnikowi, jeżeli widziałem, ale to jakby to tylko moja gdzieś tam ten, jak widziałem, że ktoś miał grząską, swoją ulubioną i miał zawodników na grząską, no to wiadomo, że ustawiłem twardą i starałem się jak najwięcej zawodników z twardej nawierzchni rzucić do pierwszej siódemki, no bo
no bo taka była zasada, chciałem wygrać, nie? I jakby automatycznie odwrotnie, no tu przeszkodą stawał deszcz, no i nawierzchnia mokra, bo niestety na to się nie da przygotować, jak wiemy, no wszyscy zawodnicy w Speedway Managerze na tej nawierzchni mają najmniejsze doświadczenie. Natomiast no tu, gdzie się dało, to starałem się to w ten sposób zrobić i uważam, że to też wcale nie jest głupi sposób na rozgrywanie Speedway Managera, bo jakby można pójść prostą drogą, tak, i iść w tą nawierzchnię w swoich adeptów i tylko jeździć na swojej, ale można też skupić z rynku albo ustawić, nie wiem, w klubie partnerskim na przykład inną długość toru, inną nawierzchnię i kombinować tutaj z pierwszym składem. No jakby możliwości jest wiele. Pytanie, ile kto chce poświęcić na to czasu i jak mocno... Ile też może poświęcić tak, czasu. ile może i jak mocno analizuje, no bo jakby cały czas opieramy się na tym, że to jest gra menadżerska, tak? I tu trzeba po prostu patrzeć, sprawdzać i wyciągać wnioski, czasami błędne, tak? I każdy z nas pewnie nieraz tutaj błędny wniosek wysunął, a czasami 100% poprawny i pokazuje to Olo w tym sezonie, że spiął pośladki i jedzie po mistrza. No ja myślę, że to nie tylko w tym sezonie, w sensie wiesz jakby to, że Olo analizuje, pewnie nie tylko Olo, ale wielu menadżerów właśnie tak. analizuje, robi sparingi, testuje. No czasem może warto ten jeden sezon poświęcić na to, żeby popróbować, potestować trochę, potem wyciągnąć wnioski. Natomiast ja, jeśli miałbym taką sytuację, tak sobie pomyślałem, to ja bym zrobił tak, w pierwszej kolejności popatrzyłbym, jak mój przeciwnik radzi sobie na danej nawierzchni i na danej pogodzie. Tak. Bo jest tutaj ewentualnie może się pojawić taka zbieżność, że na przykład mój przeciwnik na grząskiej nawierzchni i jak jest pogoda słoneczna, jedzie świetnie, ale na zachmurzeniu już nie. No więc jeżeli ja, nie wiem, widzę, że jadę z tym przeciwnikiem, mogę sobie właśnie ustawić na przykład na zachmurzeniu grząską, no i jest to prawdopodobnie, znaczy inaczej, nie wiem, czy jest to prawdopodobieństwo, że mi się to uda, ale no tak bym na pierwszy rzut na to bym po prostu zwrócił uwagę, prawda? Większa szansa jest na to. Znaczy to też to, o czym mówimy, to pokazuje też to, że zmiana nawierzchni nie służy tylko do tego, żeby ją trenować, tylko można też ją wykorzystać do meczu, tak? Do wygranej lub przegranej. To już kwestia Zgadza się. tego, jak to zrobić. Tutaj jeszcze, słuchajcie, nawiązując do materiału, który wrzuciliśmy w niedzielę, właśnie gdzie w ogóle czasem robimy taki materiał, gdzie pokazujemy te dodatkowe statystyki, pola startowe, tak? Ile jest zwycięstw z danego pola startowego. To jest zajebista sprawa w ogóle. Ile to punktów, jest mega. ile punktów zawodnicy wykręcają. Tu padło pytanie, słuchajcie, no ja bym chciał tą statystykę, ja już od dawna o niej myślałem. Nawet jeśli mielibyśmy tą statystykę zrobić na przykład nie na meczu, a powiedzmy sobie tylko w danym sezonie, nie wiem, wchodzimy tam w stadion naszego przeciwnika, czy nawet swój stadion, tak, i widzimy tam, że w tym sezonie powiedzmy pole pierwsze dało tyle zwycięstw i tyle punktów, pole drugie tyle zwycięstw i tyle punktów i tak dalej. Tutaj na nawierzchnię nie ma co zbytnio rozbijać, no bo to każdy może sobie tą nawierzchnię dopasować taką, jaką chce, można powiedzieć, nie? Tak. No więc ja bym chciał, żeby taka statystyka się pojawiła, no bo teoretycznie rzecz biorąc, może nam to pomóc na przykład w ustawieniu par też pod przeciwnika, nie? Jeżeli możemy zobaczyć, że nasz zawodnik, nie wiem, z danego, albo inaczej, że pole pierwsze jest polem, z którego jest dużo zwycięstw, jest zdobywanych tam dużo punktów, to może warto tam ustawić dobrego naszego zawodnika. No nie wiem, no to jest jakaś taka dana, o której myślimy, żeby ją dać. Kolejna rzecz też mi się tutaj przypomniała, to były tematy statystyk, żeby je jeszcze rozbudować. Pamiętasz temat? Tak, no to chodziło właśnie o to. Ale żeby, wiesz co, nie, bo to pola startowe to jest jedna sprawa w stadionie, ale w statystykach, żeby tutaj jak mamy wszystkie dom wyjazd, to żeby jeszcze pokazać, ile dany zawodnik w danym sezonie zdobył punktów na grząskiej, normalnej, średniej i mokrej, nie? Tak, na wierzchnię. Ale to powiedziałeś o tym przed chwilą chyba, czy nie? Nie, to tego jeszcze nie mówiłem. Źle A może zrozumiałem. powtórzyłem, no nie wiem, ale generalnie tak, to jest taka rzecz, którą wydaje mi się, że można byłoby ująć w statystykach. Podobnie jak, kurczę, jeszcze jedna rzecz mi tu chodziła a propos statystyk. Na wierzchnię. Gate'y. Aha, no nie, żeby to menu kadra jeszcze, znaczy tutaj, gdzie mamy kadrę, tak, i mamy tutaj, wiecie, dany skład, nie, i mamy te zakładki ogólne, statystyki, atrybuty i doświadczenie. Chcielibyśmy jeszcze tu dodać tą czwartą, po to, żeby raz pokazać też cechy zawodnika, żeby były one jakby znajdowały się w jednym miejscu. Natomiast myśleliśmy sobie też o tym, żeby pokazać na przykład w tym miejscu
średnią biegopunktową z poprzedniego sezonu tego naszego zawodnika, nie? Żeby ewentualnie zobaczyć, jak on jeździ w porównaniu do poprzedniego sezonu, lepiej czy po prostu gorzej, bo być może zmieniliśmy mu pozycję, nie jeździ pod jedynką, a jeździ teraz pod czwórką, no i pytanie, jak on sobie tam po prostu radzi. Ja jak z tego... Co może skutkować też inne pole startowe do startu, nie? I to też może... No tak. No i też na kogo pojedzie. Ja też obserwując, patrząc na mecze w tym sezonie, no też mam taki wniosek, jak widzę, że niektórzy menadżerowie właśnie zmieniają ustawienie zawodników czy ustawienie par, no mniej więcej jakby, tak mi się wydaje, wyłapuję i widzę, kiedy to ustawienie było lepsze, a kiedy było gorsze. Ale do tego wszystkiego tu jest jeszcze jedna taka kwestia, że jeżeli ja zrobię jakąś zmianę, powiedzmy, i ona mi nie załóżmy, zmieniłem parę zawodników i ta zmiana mi nie zaskoczyła, przegrałem, nie? To jakby co, oznacza to, że to jest źle, czy byś powtórzył na przykład w kolejnym meczu coś takiego? Te same pary i te same ustawienia. Oczywiście, żebym powtórzył. No jeżeli zakładam, że ten zawodnik jest dobry, no to, że mu nie poszło z Kowalskim, to nie znaczy, że mu nie pójdzie z Iksińskim. Przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, tak? No bo tu jakby tematy, to wiesz, możemy gdybać, nie? Ale ja bym próbował, tak, Tym bardziej, że, bo tu też jakby o talencie też czasami też wspominamy, to warto zwrócić uwagę też na to, że talent jakby to są przyrosty, ale talent też przekłada się na osiągane wyniki zawodnika. Wiadomo, że lepsze wyniki nie tylko dlatego, że się lepiej rozwija, ale też dlatego, że ma wyższy talent, będzie osiągał ten zawodnik. Wiesz co, no ja tutaj powiem tak, niby tak, ale wydaje mi się, że jednak ten talent będzie miał większe przełożenie na przyrosty, na szybkość jakby tego, jak ten zawodnik będzie się rozwijał. Ja nawet tutaj wyświetliłem te przyrosty, bo dla tych, którzy... Znaczy do 33 tak, ale powyżej 33 roku życia, jeżeli będziemy mieli dwóch tak samo rozwiniętych zawodników i jeden będzie z talentem 10, drugi 8, to ten z 10 ma większe prawdopodobieństwo do osiągania lepszego wyniku. Wiesz co, obserwuję, bo mam tu takiego zawodnika, akurat on jest u Mata w Wormsach Żnin, to jest Szymon Woźniak. Ja pamiętam, że to jest zawodnik z talentem na pewno 9, to nie jest na pewno 10. Widzę, że go ustawia regularnie pod jedynką Mat. No on ma cechy bardzo fajne, zresztą cechy, no i też tutaj waleczność i koncentracja w sumie jest tam na poziomie 172 punktów. No i wiesz, ten zawodnik jest liderem sezon w sezon, czy to jest, nie wiem jakby sobie w pierwszej lidze poradził, no ale w ligach drugich czy trzecich to on tam po 2-3, 2-4, 2-5 ma średnie na mecz. Także wiesz co, ciekaw jestem, bo on ma lat 35, nie? I w tym sezonie też jest znowu liderem, też punktuje nieźle. No więc ja bym do końca polemizował z tym, co mówisz, że akurat to, że talent ma ktoś lepszy, to będzie osiągał na pewno lepsze wyniki. Nie na pewno. Ja mówię, że prawdopodobieństwo, jak zresztą co do każdej kwestii w tej grze, jest większe. Okej. O to mi chodziło. Rozumiem. Słuchajcie, no w każdym razie po tych przyrostach właśnie siły, wytrzymałości możemy no, rozkminić to, jaki ten zawodnik miał talent, nawet jeśli ten talent był ukryty w momencie, kiedy tego zawodnika braliśmy do swojego składu. Wiesz co, jeszcze zarzucę taki temat też do dyskusji ogólnie, bo też pojawiło się to pytanie, żeby dać możliwość ustawienia składu 7-osobowego. Pomimo, że mam w kadrze 10 zawodników, żeby ich było 7, bo tak chcę. Nie chcę pod tą 8 nikogo wystawiać. No właśnie, to jaki to cel, jakbyś tu powiedział? Znaczy dla mnie, ja miałem taki problem, że na przykład nie miałem żadnego zawodnika do 24 roku życia i przyznam się szczerze, że miałem jeden taki sezon, gdzie musiałem wysprzedać tych wszystkich pozostałych albo poprzenosić ich do U24, jeżeli miałem taką możliwość, bo po prostu nie miałem kogo tam wrzucić. I wydaje mi się to zasadne. Tam to z czatu nawet to było ostatnio, też ktoś miał taki problem, bo jakby jedna kwestia to jest taka, ale druga kwestia też jest taka, że może nam się coś wysypać, nie wiem, choćby w trakcie treningu, w południe i może ktoś złapać kontuzję i też wtedy nie będziemy mieli kogo wrzucić pod 8, nie? I kontuzjowanego pod 8. No nie wiem, no to już jakby kwestia dywagacji. Mi by to było na rękę, nie? Jakby na pewno ja bym tak chciał, natomiast no, pytanie też do was, dajcie znać, nie? Czy to robić, nie? Dajcie znać, to znaczy no też musimy sprawdzić, ile to będzie tam nas, że tak powiem, czy to będzie dużo pracy, czy nie, bo ja to z kolei widzę tak, że żeby coś takiego zrobić, to musielibyśmy dać opcję wyboru zawodników na mecz, czyli że klikam i ta 7 mi jedzie, nie? Czyli nie tak jak teraz, że w kolejności sobie ich ustawiam. Ale nie.
Ja myślę, że wystarczy dać jak gdyby do każdego zespołu jedno puste miejsce, puste pole po prostu, nie? Gdzie to puste pole będzie sobie można wrzucić pod ósemkę. Po prostu. No dobra, Tak mi się zobaczymy. no ale to jakby kwestia też programisty i tego, jak on to będzie widział, nie? Musimy myśleć też w ten sposób czasami z Damianem. Jak to zrobić inaczej, żeby było dobrze. Na przykład, tak. Nie, no. Dobra, czy coś jeszcze do tematu takich zmian, które mogłyby się pojawić? Nie, no chyba to jakby na razie to wszystko. Pytanie też do Was, bo próbowaliśmy już parę razy nawiązać z Wami dialog, ale nikt z Was się nie uruchomił. Czy ktoś chciałby tutaj, że tak powiem, coś dodać od siebie? Ktoś widzi coś, czego my nie widzimy? Dajcie znać, po prostu. Dokładnie tak. Ja tutaj jeszcze się odniosę do takiego tematu, właśnie sobie go szukam, No, co do zagadnienia związanego, ale nie wiem, czy znajdę. Pewnie Ale jak co? na upartego mi się nie uda znaleźć. Wiesz co, no nie pamiętam tematu, ale któryś gracz mi też zadał pytanie właśnie aha, słuchajcie, była taka kwestia, właśnie już wiem, była taka kwestia, że no zawodnik miał 3 motocykle wybrane, tak, i nie wyjechał do biegu ze względu na brak sprawnego motocykla. Został wykluczony. Ja bym tutaj, słuchajcie, no bo tego my nie widzimy w trakcie meczu, jak są poszczególne elementy w tym motocyklu zużyte. Więc no jeżeli było to po serwisie 100%, czyli znaczy przed meczem, nie, zrobiony był serwis na full i on miał tam wszystko sprawne w 100%, no to no ciężko to wyjaśnić. To jest jakiś tutaj, można by było powiedzieć, że bug, natomiast i błąd, nie? Natomiast no co do zasady musielibyśmy mieć taką pewność, że ewentualnie porobione screeny od Was, nie? Że w meczu faktycznie doszło do takiej sytuacji, że pomimo, że miał zawodnik te 3 motocykle, on nie wyjechał do tego biegu, bo nie ma sprawnego sprzętu. No i właśnie chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, to powiem brzydko, bebechy w środku, nie? Jak te poszczególne części tego motocykla są zużyte. Bo no właśnie, być może ten komunikat, że motocykl jest sprawny, nie wystarczy, tylko wystarczy ewentualnie podać, albo należałoby podać informację, w jakim procencie on jest sprawny. To jest taka rzecz, więc tutaj prośba, jeżeli u kogoś by się to pojawiło, to potrzebujemy właśnie te screeny, nie? Czyli wiadomym jest, że w tym meczu nie pojechał, ale od razu zrobiony screen, jak są zużyte części w warsztacie, bo no, tego nie podglądniemy Wam i wtedy będzie nam łatwiej wyciągnąć z tego tytułu wniosek. Zgadzam. No dobra, czy coś byś zarzucił jeszcze, czy... Co bym zarzucił? No nie chcę Wspierajcie przedłużać, wiesz, mamy tu kilkadziesiąt minut, Nie, więc nie no. chcę do godziny dobijać. Ja myślę, że możemy powiedzieć tyle też, że cały czas analizujemy ten moduł meczowy i naprawdę siedzimy na tym dość sporo ostatnio. Kilkadziesiąt godzin już na pewno żeśmy na to poświęcili. I na pewno jest jeszcze parę rzeczy, które nas zaskakują. Jest parę rzeczy, które uważamy, że warto by było wyciągnąć na wierzch, które pomogą Wam w rozpracowaniu tej rozgrywki. Natomiast nie do końca widzimy zasadność jak gdyby budowania tego modułu meczowego od nowa. Bardziej chcielibyśmy go usprawniać pod takim kątem, żebyście wy rozumieli grę, bo ja dalej jestem zdania, że gdzieś tam nie zostało to przez... jakby gra menadżerska grajcie, nie? Ale jak jest zbudowana, to wam nie powiem. No tak, no Dosłownie, nie? to są... Dużo rzeczy jest pochowanych, może bym tak powiedział. Dużo rzeczy jest pochowanych, wiadomo, niektóre z nich muszą być pochowane, no bo bez sensu byłoby je wyciągać na wierzch, ale jest też kilka czy kilkanaście rzeczy na pewno takich, których warto zastanowić się, czy wyciągnąć. Jeżeli wyciągnąć, to jak to zrobić, bo to też nie jest takie proste i na pewno przez najbliższe tygodnie będziemy nad tym pracować. Tak, i wydaje nam się właśnie, że też dlatego chcemy pokazywać na razie pewne wartości typu BMI, prędkość, bo to są dodatkowe dane, których wcześniej nie było, o których myśmy nawet nie wiedzieli, że są, a które no, jakby mogą pomóc właśnie w analizie, nie? W tym, czy ten dany zawodnik na tym torze jeździ lepiej, na innym jeździ na przykład gorzej. Dokładnie. Dobra, no to słuchajcie, to w takim razie oczywiście jakby prośba też do Waszych komentarzy pod tym odcinkiem. Ewentualnie jeśli macie jakieś zagadnienia, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli, omówili, no właśnie, jakieś tam zauważyliście niejasne sytuacje, dlaczego jest tak, a nie inaczej, to dajcie znać, my się temu przyglądniemy i oczywiście odniesiemy się w kolejnym odcinku do tych Waszych zagadnień, no więc zachęcam właśnie do komentowania. A póki co dzięki bardzo wobec tego. Dziękujemy bardzo. Widzimy się pewnie, planujemy, żeby się zobaczyć za tydzień na zakończenie sezonu, zrobić podsumowanie
Może z gościem specjalnym, nie wiem, taki jest plan. Ja już zarzucam presję na tego gościa specjalnego, w razie czego chcę wywrzeć, żeby się pojawił, także zobaczymy. Ale no, Spoko. planujemy, że Plany magazyn są będzie. takie, a rzeczywistość weryfikuje później wszystko, tak jak wczorajszy wieczór. Dokładnie. Słuchajcie, no tak, to już w ogóle. W każdym razie, słuchajcie, to co? Dzięki bardzo, że jesteście, dzięki za ten odcinek, no i do zobaczenia w kolejnym. Siema. Siema.